Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam Nokia 5310 Express Music z 2020 roku. Teraz sobie zobaczymy pod baterią, jak to wygląda w tym telefoniku. Bateryjka tutaj widzimy BL4UL 1200 mAh. No, taka bateria powinna dość długi okres czasu w tym telefonie wytrzymać. Myślę, że spokojnie 4 dni pociągnie. I pod nalepką e-mail widzimy, jaka firma produkuje teraz telefon. HMD Global, model dokładny tego telefonu. I co ciekawe, teraz widzę, że państwo się zmieniło produkcji. Wcześniej były państwa Finlandia, Węgry, Rumunia, Niemcy, Chiny i teraz widzimy Wietnam. Wyprodukowane w Wietnamie. I oczywiście telefon posiada dwie karty Dual SIM. Możemy sobie te dwie karty włożyć. Jest bardzo prostym telefonem, jak widzicie. I teraz sobie włożymy naszą baterię, klapeczkę i zobaczymy wszystkie podstawowe funkcje w tym telefonie. I słyszymy muzyczkę powitalną. I tu oczywiście ustawiamy czas, godzinę, automatyczną godzinę po pojawieniu się zasięgu. Oczywiście praktyczna funkcja w większości telefonach klasycznych. I od razu zapaliliśmy tutaj zasięg. Powiem szczerze, że Nokia ten model łapie dość dobrze zasięg, dlatego że posiadam Sony Ericssona Hensel i w tym miejscu właśnie nie mam w ogóle zasięgu. Jak sobie tutaj testuję telefoniki, widzę, że ten telefon sobie radzi dobrze z zasięgiem, więc polecam go z tego względu. I tu mamy bardzo proste menu, dziennik połączeń, nasze połączenia widzimy nieodebrane, odebrane i tak dalej, kontakty, nasze kontakty. Następnie zdjęcia z naszego telefonu. Internet już automatycznie jest wgrana Opera i co ciekawe, zobaczcie sobie jak się tutaj reklamują. Tu od razu pokazują Nokia 224G, Nokia 2720 Philip. I sobie wejdziemy tak w Google przykładowo, jak sobie tutaj radzi w internecie i piszemy cokolwiek. Zapał nam zasięg, więc myślę, że połączy się z internetem. Ale dość ciężko tutaj łapię, bo mam dość słaby zasięg, ale jest, zapało. Widzicie, że sobie telefon radzi bez problemu z internetem. Jeśli chodzi o YouTube, to na pewno sobie też odtwarza nasze filmy. Oczywiście najgorszej jakości, jaka jest możliwa najgorsza jakość, bo ten telefon oczywiście nie obsługuje dość wysokiej jakości wideo. A już wyjdziemy sobie z tego, bo się trochę zamuliło. I następnie wiadomości. Tak to wygląda w skrzynce wiadomości. I tu do kogo numer i piszemy SMS-a. Oczywiście telefon posiada tutaj słownik T9. Wciskamy kratka i mamy T9 i piszemy sobie, jakie mamy tutaj słowa. Następnie Facebook, podstawa teraz. Co ciekawe, jak wchodzimy w Facebook, to wyświetla nam się Opera, ale później zmienia z automatu na Facebook. Tak jakby wyszukuje tą, może nie aplikację, tylko stronę facebookową i widzicie, że nie ma tutaj standardowej aplikacji, bo już wszystko zostało usunięte przez YouTube. Nie jest w ogóle wspierane na aplikacje w formacie IR na telefony klasyczne, tylko niestety musimy korzystać z klasycznej strony, a to jest niestety dość uciążliwe. W tym telefonie jest to możliwe, ale jak widzicie jest troszkę niefajnie pokazane. Przechodzimy sobie dalej. Jak mamy stronę internetową naszej Nokii, możemy sobie kupić jakieś gry. Nie wiem, czy ciekawe te gierki są.
O, tu są te gierki wszystkie. My sobie wychodzimy z tej strony. I kolejną rzeczą to aparat. Ten, co wspominałem, bardzo słabej jakości. Zrobimy sobie przykładowe zdjęcie naszej baterii od Sony Ericssona. I cyknąłem sobie zdjęcie. No powiem szczerze, że aparacik może nie jest tak bardzo słabej jakości. Jeszcze raz sobie pykniemy. No jest słabej jakości, nie ma nawet co porównywać do innych klasyków, więc ten aparacik odpada, nie ma co nawet go testować. I muzyka, tu jest odtwarzacz multimedialny. Pogoda, co ciekawe, posiada aplikację, w której wchodzimy sobie, wpisujemy swoją miejscowość i wyszukuje nam właśnie pogodę. Fajna aplikacja, też oczywiście jest w telefonach właśnie dotykowych, smartfonach. Snake, aplikacja Snake. W tym telefonie aplikacja Snake nie jest fajna. Za chwilę Wam pokażę, jak ona wygląda. I tak ona wygląda. Szczerze mówiąc, nie ma jak Nokia 3310. My sobie z automatu już wychodzimy z tej aplikacji. Następnie radio. Radio bardzo ciekawe, bo możemy tutaj słuchać radia bez naszych słuchawek. Jeśli mieszkamy na wysokiej górce bądź blisko nadajników FM, to bez problemu sobie posłuchamy radia, naszego ulubionego radia bez słuchawek. Weźmiemy sobie automatyczne strojenie i zobaczymy, czy w ogóle jakąś stację nam tutaj w tym telefonie wyszuka bez słuchawek. No, dość długo czekamy na szukanie stacji. Znalazło nam 4 stacje. Rozwija się przez wieki. A jak było w wypadku Gwary? Bo to ten początek chyba nie jest aż tak bardzo stary. Co ciekawe, w tym telefonie, jak wyjdziemy całkowicie z radia, to pokazuje nam tutaj na głównej stronie skrót naszego radia. I możemy sobie teraz sterować i mamy już wyszukane nasze stacje. Zmieniamy sobie po prostu tu po boku. Jak mieszkacie tak jak wspomniałem, na wysokiej górce bądź blisko nadajnika FM, to bez problemu Wam złapie Waszą ulubioną stację. Także jeśli chodzi o radio, to naprawdę pozytywnie mnie tutaj w tym telefonie zaskoczyło. I jedziemy sobie dalej, zobaczymy w ustawieniach. Tu mamy łączność. Fajne jest w tym telefonie to, że jeśli chodzi o tryb samolotowy, możemy z automatu sobie przełączyć. Przełączamy sobie tryb samolotowy i widzimy, z automatu mamy tryb samolotowy włączony. Nie musimy tutaj nic wyłączać telefonu, tylko mamy od razu włączony i włączamy sobie ponownie. Już mamy karty dwie dostępne. I nasze dźwięki, posłuchamy sobie teraz nasze dźwięki standardowe w tym telefonie, jakie tutaj wgrał nam producent.
To jest słabo, te dźwięki grają, nie wiem czemu. Dźwięki i jeszcze raz sobie włączymy. I to już wszystkie dźwięki w tym telefonie, jakie posłuchaliśmy. Następnie mamy ustawienia wyświetlacza, podświetlenie naszego wyświetlacza na full i najmniej. Oczywiście dzięki temu, że ustawimy najmniej, to sobie zwiększamy żywotność naszej baterii. Ekran, rozmiar czcionki, powitanie o sieci, profile oczywiście, data i godzina jak było na początku i kopia zapasowa, przywróć ustawienia fabryczne, ustawienia połączeń, ustawienia telefonu, i ustawienia zabezpieczeń. I co ciekawe, tutaj jeszcze podała marka Nokia tutaj jakie jest prawdopodobieństwo, że polecisz telefon znajomym. Bardzo dobre, niedobre i tak dalej. W taki sposób właśnie Nokia się tutaj reklamuje. I przywróć ustawienia fabryczne. To ciekawe, ustawienia, które są zapisane w bardzo szybki sposób. Możemy je tutaj zresetować. Zobaczcie sobie jednym kliknięciem, bez kodu i już są przywrócone. Następnie budzik, oczywiście podstawowa aplikacja w każdym telefoniku. Kalkulator, kalendarz, wideo, licznik. Tu są liczniki naszej karty. Liczniki naszej karty. Tutaj wejdziemy w pierwszą kartę i tutaj widzimy dane pakietowe, ile nam tutaj już z tej karty wyszło. Bardzo fajna opcja, jak na ten telefon klasyczny. Ile zrobiliśmy już połączeń z tego numeru i SMS-ów, ile wysłaliśmy i MMS-ów. Jedziemy sobie, moi kochani, dalej. Tu mamy pliki. Zobaczymy sobie na karcie pamięci. Music. I sobie tutaj otworzymy jedną muzykę nieoryginalną, zewnętrzną.
piosence zewnętrznej, utworu zewnętrznego. Głośniki są dość bardziej głośnie jak te właśnie oryginalne pliki muzyczne. I tu mamy dodatki, licznik czasu, stoper, latarka. Uruchomimy sobie latareczkę. Latarka dość tutaj mocna. Konwerter. Notatniki. Wpisujemy sobie notatniki, zapisujemy sobie. Kolejną opcją jest najpierw włóż sobie karty SIM. Nawet nie wiem, powiem szczerze, coś dotyczące karty SIM. I mamy aplikacje wgrane przez Gameloft, markę Gameloft tutaj, ale niestety w wersji demo musimy sobie wykupić, jeśli chcemy. To jest bardzo przykre niestety z Nokii, że nie zainwestowała w te proste gierki w tym telefonie, że musimy sobie jeszcze coś wykupywać dodatkowo. Asfalt, tak jak mówię, trzeba wykupić. I jeszcze jedna, tutaj jest gierka, nie, dwie jeszcze w sumie. Tu jest druga, 11 zł kosztuje wykupienie. O, tak się nazywa. I trzecia tutaj. I też musimy wykupić. Jeszcze sobie wejdziemy w kod systemowy. Gwiazdka, kratka, 4 za kratka i zobaczymy tutaj dane tego telefonu. Tu widzimy Nokia 5310, wersja softu i jak widzimy telefon został wyprodukowany. Dioda latarki naprawdę dobra. Na pewno Wam się sprzeda. Odtwarzacz i co ciekawe jest fajne radio, jak wspomniałem, radio, które działa bez słuchawek. I tak w tym telefonie, no oceniam go na 10, może 7 daję mu, więcej mu nie dam. I najgorsze jest to w tym telefonie, że jest no, dość tandetny, wydaje mi się, chodzi o budowę. Plastik nie jest tak wytrzymałym telefonem niestety, bo na 100% jak będzie taka sytuacja, że Wam ten telefon upadnie, to na pewno Wam się wyświetlacz niestety w tym telefonie potłucze. Dlatego tak, podobnie było w Nokii 230 Dual SIM, jak miała duży wyświetlacz. Nie jest taka zabezpieczona niczym. Ten wyświetlacz jest zabezpieczony i tak może się po prostu stać. Dzięki za dziś, dzięki za oglądanie tego filmiku. Zapraszam Was również na kolejne filmiki i poprzednie, które wgrywam codziennie. Więcej informacji odnośnie tego telefonu zobaczycie sobie pod tym filmem. Cześć!